Dzień dobry ponownie. Dzisiaj rozwiązujemy zadania ze zwierciadeł, więc zapiszmy temat lekcji. Zwierciadła, rozwiązywanie zadań i rozwiążemy pewnie 3 zadania i być może jeszcze dołączę później, a to już bym jutro musiał to nagrać. Jeszcze jedno jakieś zadanie, ale na razie planuję tylko 3 chwilowo. Więc zaczynam od zadania 13.6.6, strona 155, z tego trzeciego zbioru nowej ery dla klas po gimnazjum, program rozszerzony oczywiście. Jak zwykle tutaj zadania podaję. 13.6. Tu mamy tutaj zadania, przeczytam szybko. Uczeń miał za zadanie wyznaczyć ogniskową zwierciadła wklęsłego. Doświadczenie wykonywał w zaciemnionym pokoju. Za ekran posłużyła mu gładka ściana. Ustawił lusterko kosmetyczne w odległości D równa się 110 cm od ściany i przesuwał zapaloną świeczkę wzdłuż osi optycznej zwierciadła między lusterkiem a ścianą. Uzyskał ostry obraz płomienia na ścianie, gdy świeczka znajdowała się w odległości S równa się 47 cm od ściany. Oblicz ogniskową lusterkę oraz powiększenie obrazu. Teraz się wszystko wyjaśni, jak narysujemy to. Więc tak. Teraz może pomniejszyć troszkę. No dobrze. Więc tak, mamy zwierciadło i ścianę. Zwierciadło od ściany znajduje się w odległości D równa się 110 cm, czyli 1,1 m, ale tu wystarczy nam w centymetrach podawać. Czyli w odległości D znajduje się lusterko od ściany. I między lusterkiem a ścianą gdzieś umieszczamy przedmiot świecący i musimy w takiej odległości go umieścić, aby właśnie obraz, rzeczywisty obraz powstał dokładnie na ścianie, czy w odległości D od zwierciadła. No to pierwsze musimy narysować jak powstaje nasz obraz, więc ma być to obraz, to przede wszystkim musi być obraz dalej niż przedmiot świecący, żeby w ogóle mógł powstać między soczewką a znaczy, żeby na ścianie powstał obraz naszego przedmiotu świecącego, czyli świeczki, no to musi ten obraz powstać w odległości większej niż odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła. No bo inaczej by powstał za ścianą, no to więc byłoby nielogiczne. Więc w takim razie, aby przedmiot świecący, znaczy obraz, żeby był dalej niż przedmiot świecący, to przedmiot świecący musi być w odległości mniejszej niż 2 ogniskowe, czyli między ogniskiem, a między punktem oddalonym od zwierciadła o 2 ogniskowe. Więc tą strzałeczkę rysujemy w odległości mniejszej niż 2 ogniskowe, ale większej niż ogniskowa od tego zwierciadła. No i z punktu B rysujemy, wystarczą nam 2 promienie. Promień, który odbije się tu w środku zwierciadła, to kąt padania równa się kątowi odbicia. Tu już mówiłem wcześniej, jak można narysować ten promień dość łatwo. Trzeba będzie z tego punktu, znaczy odmierzyć tą odległość AB i odmierzyć ją w tą stronę do tego punktu i narysować przez ten punkt linię prostą, czyli jeszcze odkładamy tą odległość z punktu A w drugą stronę i rysujemy stąd tą linię prostą przechodzącą przez ten punkt. I drugi promień, którego bieg potrafimy przewidzieć, promień równoległy do głównej osi optycznej, po odbiciu od zwierciadła przejdzie on przez ognisko i dalej te promienie się przetną i trzeba ustawić w takim miejscu tą świeczkę, czy ten przedmiot świecący, aby obraz powstał dokładnie na tej ścianie.
I będzie to właśnie podaje nam, że odległość tego, że w momencie, gdy ten obraz powstał na ścianie, to świeczka, czyli ten przedmiot świecący, znajdował się w odległości S. S równa się 47 cm od ściany, czyli odległość tego przedmiotu świecącego od ściany to jest to nasze S. Odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła to jest nasze X. Odległość obrazu od zwierciadła to jest nasze Y. Widzimy, że to Y jest równe odległości między ścianą a tym lustrem również, lusterkiem, więc Y jest równe D. I teraz powstaje obraz rzeczywisty i mamy też zwierciadło wklęsłe, więc ognisko jest też rzeczywiste i wtedy mamy równanie zwierciadła, gdzie przed wszystkimi wyrażeniami 1 przez X, 1 przez Y, 1 przez F są plus, czy ten pierwszy przypadek, tak? Więc mamy pierwsze równanie. No i teraz u nas zauważamy, że to X to jest ta cała odległość, czyli D minus S, czyli X to jest D minus S. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, Y, czyli odległość obrazu od soczewki to jest D nasze, czy odległość również między ścianą a tą zwierciadłem. No i teraz wystarczy do tego równania w miejsce X i Y dokonać takich podstawień, wtedy jedyną niewiadomą będzie nasza ogniskowa. No więc podstawiamy. Wspólny mianownik to będzie iloczyn tych mianowników, więc musimy, żeby tu mieć D minus S i jeszcze razy D, to musimy pomnożyć tu licznik przez D, a żeby tu mieć D razy D minus S, to musimy tu w liczniku jeszcze pomnożyć licznik przez D minus S. Więc uzyskamy wtedy w liczniku D plus D minus S, inaczej to będzie 2D minus S. I w odwrotność ogniskowej, tu mamy po jednym ułamku, więc odwrotność lewej strony równa się odwrotności prawej strony, czy F równa się tu mianownik podzielony przez ten licznik, tak? Stawiamy wartości liczbowe i wychodzi 40 cm. A teraz jeszcze powiększenie każą nam obliczyć, no to powiększenie jest Y przez X, Y to jest D, znamy to D przecież, X to jest D minus S, zarówno D jak i S znamy, więc wystarczy podstawić teraz to D, zamiast Y D, zamiast X D minus S, wstawiamy wartości liczbowe, wychodzi nam około 1,75. No i to mamy już pierwsze zadanie rozwiązane. Więc właściwie ono jest przypomnieniem tego, jak powstaje obraz przy pomocy zwierciadła wklęsłego, obraz rzeczywisty. Jeszcze do tego powiększony i odwrócony. Drugie zadanie jest powiązane z tym pierwszym zadaniem, czyli także tą ogniskową, którą tu obliczyliśmy, że w drugim zadaniu następnym będzie właśnie to samo zwierciadło, więc ta ogniskowa będzie już podana, właśnie będziemy przyjmowali, że to F jest równe 40 cm. No ale trzeba przeczytać treść zadania drugiego. Czy drugie, ale to jest kolejne, czyli mamy zadanie teraz 13.6.7. 13.6.7. No muszę znowu powiększyć. I czytam treść. Uczeń wykonujący doświadczenie opisane w zadaniu 13.6.6 chce otrzymać pomniejszony obraz promienia świeczki, dla którego powiększenie jest równe 1/2. I podpunkt A. Pytanie pierwsze. W jakiej odległości od ekranu powinien ustawić zwierciadło wklęsłe i w jakiej odległości, i to właśnie to zwierciadło wklęsłe to poprzednie, czy ogniskowe 40 cm. I w jakiej odległości od zwierciadła powinna się znaleźć płonąca świeczka, aby osiągnął zamierzony cel. I jeszcze to pytanie drugie. Czy uczeń otrzyma obraz płomienia w warunkach, w których jest wykonywane doświadczenie? Świeczka znajduje się między zwierciadłem a ścianą. No to się okaże, ten wniosek, jak obliczymy wartości X i Y, to wtedy będzie to już jasne. I teraz może wszystko się rozjaśni, napiszemy. Więc zadanie kolejne, to jeszcze raz tu pomniejsze.
Więc zadanie właśnie 13.6.7 strona ta sama 155. No i teraz przyjmujemy w danych, że już znamy tą ogniskową, bo obliczyliśmy w poprzednim zadaniu, więc to F to jest 40 cm, powiększenie ma być równe 1/2, 1/2 czyli jest 0,5, tam będziemy łatwiej podstawiać i właściwie szukamy odległości przedmiotu świecącego, tej świeczki od zwierciadła i również odległości obrazu tej świeczki od zwierciadła. Więc powstaje obraz rzeczywisty i ognisko jest też rzeczywiste, bo mamy zwierciadło wklęsłe, więc wtedy obowiązuje, tak jak w zadaniu poprzednim, porównanie soczewki, nasze zwierciadła, gdzie przed wszystkimi tymi trzema wyrazami są znaki plus. I u nas przy tych konwencji to x, y, f zawsze to są długości, więc wielkości dodatnie. No i jeszcze powiększenie to jest y przez x. I mamy właściwie w tych dwóch równaniach dwie niewiadome. Znaczy wiadomo jest x i y. Tu też jest x i y, te same niewiadome. P znamy i f znamy. No to czysta matematyka już od tego momentu, więc pozbywamy się, najpierw chcemy x obliczyć, to pozbywamy się tej drugiej niewiadomej, czyli y, więc z tego równania obliczamy y, bo jest prościej, więc y to będzie p razy x. Wstawiamy to y w to miejsce, wstawiliśmy. Wspólny mianownik to będzie p razy x, czyli żeby tu było p razy x, to tu musi być też p w liczniku, tak? Umnożymy mianownik przez p, to licznik też przez p. No to tu się p pojawia w tym miejscu, wspólny mianownik już jest i mamy po jednym ułamku z obu stron, to więc można wziąć odwrotność lewej i prawej strony, czyli wtedy a właściwie nawet nie, bo nie szukamy tego f, my szukamy x, no więc mnożymy przez to, mnożymy przez x, tu się x pojawia i mnożymy przez f się pojawia tu obok tego wyrażenia p-1. No to już tu przekształciliśmy i mamy wszystkie wartości są podane. To powiększenie nam wygodnie będzie wstawiać jako 0,5 zamiast jednej i drugiej, chociaż to również też by problemu nam nie stwarzało. Więc stawiamy wartości f to jest 40 cm, p 1/2, czyli 0,5 plus 1, dzielimy przez powiększenie, czyli 0,5 i wychodzi 120. No to jest 1,5 przez 0,5, znaczy 1,5 przez 0,5 to jest 3 razy 40 to jest 120. No i teraz y obliczymy, no bo y to jest p razy x, no to y to jest p razy x. W miejsce x wstawiamy ten cały wzór na razie, wstawiliśmy, p się skraca wtedy i mamy wzór na y, f w nawiasie p razy p plus 1, p to jest powiększenie to jest 1/2, czyli 0,5, f 40 cm z poprzedniego zadania, czy to jest 1,5 razy 40 to jest 60 cm. No i już mamy zadanie drugie, jeszcze jedno nam zostało, już jest późna noc, więc ja więcej już dzisiaj nie zdążę, ale może jeszcze jutro będę miał czas i zanim tą lekcję do Was wyślę, być może jeszcze będzie krótkie dogranie czegoś, a to dopiero jutro. I teraz zadanie ostatnie z 3 gwiazdkami, chociaż tu te gwiazdki chyba trochę przesadzają z tymi gwiazdkami. Nie są one aż takie trudne, te zadania. I zadanie to ostatnie już ze zwierciadeł. Właśnie 3 gwiazdki przydzielili, więc uważają, że to jest trudne, więc czytam treść. Odległość między, może powiększy troszeczkę. Odległość między przedmiotem a pomniejszonym obrazem rzeczywistym wytworzonym przez soczewkę skupiającą wynosi L1 równa się 10 cm. Obraz tego przedmiotu o tych samych rozmiarach można otrzymać za pomocą zwierciadła sferycznego, wklęsłego o takiej samej ogniskowej jak soczewka, ale odległość między przedmiotem a jego obrazem uzyskanym dzięki temu zwierciadłu wynosi L2 równa się 4 cm. Oblicz ogniskową i promień krzywizny zwierciadła. No bo, te dane wypiszę, bo to dane jeszcze były na tej drugiej stronie. 6, 7, więc zadanie 13.6.8, strona 155. I tam odległość, w tym pierwszym przypadku, jak mieliśmy soczewkę skupiającą, to odległość między przedmiotem świecącym a obrazem wynosiła L1 oraz 10 cm, a gdy obraz, znaczy o
takiej samej wielkości uzyskaliśmy przy pomocy zwierciadła o takiej samej ogniskowej jak ta soczewka, to odległość między przedmiotem świecącym a obrazem była równa L2 równa się 4 cm i każe nam obliczyć ogniskową, no i promień krzywicy. No tak, promień krzywicy to banalne, będzie banalna część, ale najpierw trzeba będzie obliczyć tą ogniskową. No i trzeba by to narysować. Jak powstaje obraz przy pomocy soczewki skupiającej i w jaki sposób przy pomocy zwierciadła, żeby wiedzieć, czym jest to L1 i L2, jak się wyraża przez X i przez Y. Więc mamy soczewkę, jeszcze tu przeczytam ten fragment treści. Co by było ważne, że obraz ma być pomniejszony. Więc pytanie jest, w jakiej odległości należy umieścić przedmiot świecący od soczewki, żeby uzyskać obraz pomniejszony. No to analizowaliśmy powiększenie uzyskiwane przy pomocy soczewki skupiającej. Jeżeli powstaje obraz rzeczywisty, a powstał tu rzeczywisty, to musi być przedmiot świecący w odległości większej niż ogniskowa od soczewki, więc u nas tak jest. Ale żeby był pomniejszony, to musi być w odległości większej niż 2 ogniskowe. Czyli odkładamy sobie, no tu jest ognisko, jedno ognisko, drugie w tej samej odległości, one są od soczewki. Odkładamy jeszcze jedną ogniskową, gdzie jest tu i przedmiot świecący musi być w odległości większej niż 2 ogniskowe, żeby obraz był pomniejszony, bo gdyby był w odległości 2 ogniskowych dokładnie, to wielkość przedmiotu świecącego i obrazu byłaby taka sama. Jak jest odległość przedmiotu jest większa niż 2 ogniskowe, to powstaje obraz pozorny i on znajduje się bliżej niż 2 ogniskowe. Między ogniskiem a między punktem leżącym w odległości 2 ogniskowych się obraz pojawia. Więc tą strzałeczkę rysujemy w odległości większej niż 2 ogniskowe. No u mnie tak jest. I wtedy rysujemy promień, który przechodzi przez środek soczewki, promień on bez odchylenia przechodzi, i promień równoległy do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę przechodzi przez ognisko. One się tu przecinają i tu powstaje obraz punktu B', a tu obraz co to jest u nas, co oni tam powiększają? No, przedmiot, czy obraz przedmiotu, tego przedmiotu powstaje tu, w tym miejscu, tak? Oznaczamy X odległość przedmiotu świecącego od soczewki, Y odległość obrazu od soczewki, a odległość między obrazem i przedmiotem świecącym to jest według treści zadania to jest L1. Czyli widzimy, że to L1 to jest suma X i Y. No i teraz to samo próbujemy zrobić, uzyskać podobny, tej samej wielkości obraz przy pomocy zwierciadła wklęsłego o takiej samej ogniskowej. Więc rysujemy tu zwierciadło wklęsłe. Dobrze jest tak narysować, żeby ten punkt zwierciadła był tu, gdzie ta soczewka. Tak? I teraz co? Umieszczamy, ogniskowa jest taka sama, więc ta odległość F1 do soczewki jest taka sama jak F do zwierciadła, czyli ta odległość od ogniska do zwierciadła jest taka jak F1 ogniska tej soczewki do soczewki. I ze względu na to, że zarówno w przypadku zwierciadła, jak i soczewki mamy ten przypadek, gdzie powstaje obraz rzeczywisty i mamy ognisko rzeczywiste, to w obu przypadkach będzie to równanie soczewki zwierciadła będzie identyczne. 1 przez X plus 1 przez Y plus 1 przez F. Więc F jest takie samo też dla obu tych przypadków. I ponieważ powiększenie ma być takie same, to również takie samo będzie X w obu X zarówno tu, jak i tu, i Y będzie w przypadku powstania obrazu przy pomocy soczewki i zwierciadła, to Y też będzie takie samo. W takim razie odkładamy tą odległość X od tego punktu zwierciadła aż w tę stronę, tu, tą odległość X musi być taka sama jak tu i rysujemy tą strzałeczkę o tej samej wysokości, co ta strzałeczka
znaczy wielkość tego przedmiotu świecącego w przypadku tego soczewki. Więc o tej samej wysokości. I rysujemy z tego punktu B dwa promienie. Promień, który odbija się tu w środku tego zwierciadła, więc kąt padania wreszcie kątowi odbicia. Jeszcze raz mówiłem, jak można uzyskać ten kąt poprawnie. Trzeba by odmierzyć teraz tą odległość z punktu A w drugą stronę i narysować z tego punktu linię do tego środka zwierciadła. I wtedy uzyskamy taki sam kąt, jaki tu. Tak? Czyli odbierzemy tą odległość AB, odkładamy ją w drugą stronę i rysujemy teraz z tego punktu promień do środka zwierciadła. Wtedy ten kąt będzie identyczny. I teraz jeszcze drugi promień, to jest promień równoległy do głównej osi optycznej. Po odbiciu się od zwierciadła przejdzie przez ognisko. Te promienie się tu dwa przecinają. No może te strzałeczki jeszcze można by narysować. No już to. O. Więc też strzałeczki narysujemy. O, dobrze. Nie wiem, czy nie pokazywałem, jeszcze raz. Więc odkładamy. No nie patrzymy, czy ta kartka była widoczna wtedy. Więc odległość przedmiotu świecącego od tego zwierciadła musi być taka sama jak odległość tego przedmiotu świecącego od soczewki w tym pierwszym przypadku. Czy odkładamy tą odległość od środka soczewki tu, tak? To x i to x musi być takie samo. Wielkość przedmiotu świecącego w obu przypadkach jest taka sama, jest to ten sam przedmiot świecący, więc odkładamy tą odległość AB tu do góry i z punktu B rysujemy dwa promienie, których bieg możemy prześledzić, czyli promień, który odbija się w środku zwierciadła pod takim samym kątem, czy odkładamy tą odległość tu w drugą stronę i rysujemy z tego punktu linię do tego środka zwierciadła, wtedy ten sam kąt będzie i promień równoległy do głównej osi optycznej. Przechodzi on później po odbiciu od zwierciadła przez ognisko i one się tu przecinają. Tu uzyskujemy obraz tego punktu B, to jest punkt B', a tu będzie obraz tego przedmiotu świecącego, to będzie ten odcinek A', B'. I oznaczamy teraz właśnie, to jest x, to y będzie identyczne wtedy, bo jak mamy jeszcze raz, dla obu przypadków jest takie samo równanie, bo mamy w obu przypadkach przedmiot, znaczy obraz rzeczywisty i ognisko rzeczywiste i takie samo powiększenie, więc to x w obu przypadkach jest takie samo i y w obu przypadkach musi być też takie samo. No i teraz czysta matematyka. Zauważamy, że to L1, odległość między przedmiotem świecącym a obrazem, jest równe sumie x plus y, to więc piszemy x plus y to jest L1, a tu widzimy, że to L2, odległość między przedmiotem świecącym i obrazem, to jest równe x minus y. Czyli L2 to jest x minus y. I już dalej to jest czysta matematyka. Z tego układu mamy obliczyć ogniskową, a mamy tu dwie niewiadome x i y. Właśnie trzy niewiadome, no bo f musimy obliczyć, jeszcze mamy x i y niewiadome, ale mamy trzy równania. No, trzy równania, trzy niewiadome, no to można to zwykle obliczyć. Najpierw z tych dwóch równań wyrazimy x i y poprzez L1 i L2, czyli pozbędziemy się dwóch niewiadomych. Więc tu zauważamy, że te równania lewe strony są bardzo podobne do siebie i można obliczyć y i x metodą przeciwnych współczynników. Teraz zauważamy, że jak dodamy stronami lewe strony i prawe strony, to po lewej stronie się zredukuje y i zostanie nam 2x równa się L1 plus L2. Z tego x to jest L1 plus L2 przez 2. A teraz jak chcemy, żeby tu y obliczyć, no to jak odejmiemy te równania stronami, czyli x się zredukują, a to będzie y minus y, czyli y plus y, to będzie 2y, o.
równa się różnicy teraz prawych stron, czyli L1 minus L2. No i teraz tego y to będzie L1 minus L2 przez 2. Wstawiamy teraz to x i y do równania zwierciadła i soczewki, bo to jest identyczne są równania. Więc wstawiamy w miejsce x tu wstawiliśmy, w miejsce y to wstawiliśmy, tak? No to dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, więc ta dwójka przechodzi do licznika. Wspólny mianownik to będzie iloczyn tych mianowników, jest to wzorec skróconego mnożenia i suma razy różnica, to jest, czy różnica razy suma, to jest ten pierwszy wyraz do kwadratu w tej różnicy minus drugi wyraz do kwadratu, tak? To więc mamy w mianowniku różnicę kwadratów, a w liczniku będzie teraz, żeby tu mieć iloczyn tych mianowników, to musimy jeszcze licznik pomnożyć przez L1 minus L2, a tu, żeby tu mieć też iloczyn tych mianowników, to tu jeszcze licznik trzeba pomnożyć przez L1 plus L2, więc tu to dwójkę wyłączymy przed nawias. I w nawiasie nam się zredukuje L2, zostanie 2L1, jeszcze razy 2 to będzie 4L1. No i odwracamy te dwa ułamki, będzie f przez 1, to jest odwrócony ułamek. Tu odwróciliśmy, stawiamy wartości liczbowe i po prostych obliczeniach wychodzi nam 2,1 cm, a już wiemy, że w przypadku zwierciadła, które jest częścią sfery, to ogniskowe jest równa połowie promienia krzywizny, czy promień krzywizny to będzie dwie ogniskowe. Wstawiamy tu w miejsce 2,1, wychodzi nam 4,2 cm. No nic, ja już więcej nawet siły już dzisiaj nie mam. Jeszcze muszę do komputera i później do YouTube. Trochę czasu to mi zajmie. Także dziękuję za uwagę. Jeszcze być może będzie coś jeszcze dodane, jakieś zadanie jeszcze jutro zdążę przed lekcją prawdopodobnie coś dokręcić, ale na razie do dzisiaj to już kończę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.